Witam wszystkich widzów. Dzisiaj spełnię swoje dziecięce marzenie, czyli zabiwakuję, przenocuję na wyspie. Udaję się na miejsce, które dosłownie wczoraj zrobiłem mały rekonesans i niestety, albo stety, na tą wyspę jest tylko jedno wejście. Miejsce akcji znajduje się na pograniczu województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. A nazwy jeziora nie podam. Idę na moją miejscówkę, gdzie przebiję się na drugi brzeg. Także zapraszam do oglądania. Przynajmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. Bardzo ciepło jest dzisiaj. Ogólnie ja nie lubię takie gorącz biwakować. Jestem na miejscu. A tam jest wyspa. Tylko muszę się na nią dostać. Pompujemy pakrafta. Gdzieś miałem paski, żeby przypiąć mój plecak, ale gdzieś się tak zakopałem, że nawet nie wiem gdzie. Dlatego będzie musiał sobie tak leżeć. Ja będę miał trochę mało miejsca na nogi. Powinien leżeć tak. Może nie będzie aż tak źle. Kurde, badel mi przejechał po dnie, ale dziury nie ma. A dość ostry skubany jest. Dobiliśmy do brzegu. Teraz najgorsze wysiąść. O, ale widzę gałąź. Bo jeszcze się złamie. Dobra, muszę założyć teraz nogawki długie, żeby przedrzeć się przez tą roślinność. No i myślę, że rozbiję się gdzieś tam w głębi, żeby być schowanym. No tutaj przy brzegu, powiem wam, nie wiem, czy ta roślinność tutaj tak gnije. Niefajne zapachy są.
Ale nawet na wyspie nie może obyć się bez śmieci. Kryję Packrafta i znajdę sobie gdzieś miejsce biwakowe, a potem po niego wrócę. Mam już swoje wymarzone miejsce. Choć prawdę mówiąc, tam w centrum tej wyspy taki bardziej klimatyczny lasek jest, taki pośrodku buku rósł. Fajny klimat, ale niestety nie widziałbym tam wody. A tu wybrałem sobie miejsce właśnie, gdzie mam wgląd na jezioro. Że zostawiam tu plecak i wracam po Packrafta. Mamy godzinę 20. Można powiedzieć, że dzisiaj bardzo późno wyszedłem, bo około godziny 18. Po 18 było. Ale to celowo, bo dzisiaj był strasznie gorący dzień. Mnie temperatury dobijały do 30 stopni. Chciałem już po prostu w takim mniejszym upale rozpocząć swoją małą przygodę. No, jestem na mojej wymarzonej wyspie. Także dzisiaj będzie konfiguracja z hamakiem. Akurat to będzie debiut tego hamaka, bo uszyłem go tymi rękami. Niestety nie nagrałem żadnego wideo. Jako dowód mogę pokazać te dwa zdjęcia. Więc hamak o długości prawie 3 metrów, bo ma 2,8. Niestety uszyłem go dopiero wczoraj. Także nie ma moskitiery. Dzisiaj będę improwizował, bo komarów, muszę powiedzieć, troszkę jest. I jeszcze się zastanawiam, czy użyję dzisiaj tarpa. Zapowiada się bezchmurna noc. A nie, przepraszam, tam coś się chmurzy, ale sprawdzałem prognozy pogody. Zapowiadali bardzo ciepłą noc, bo będzie powyżej 20 stopni. Mam cię. No i to by było na tyle, że koniec tego gadania i zaczynamy się rozbijać, bo się późno robi. Akurat nie mam żadnych tam systemów, nie wiadomo jakich tam taśm, nawet nie mam karabinczyków. Tak na razie na szybko. Sznurki powiązałem. Tutaj użyłem węzeł skrajny tatrzański, czy tam ratunkowy. Tu jakoś tam po prostu tak zawiązałem i działa. No i działa. Wcale tak ciężko się nie szyje hamaka, muszę powiedzieć. Oczywiście wystarczą tylko chęci i maszyna. Oczywiście w planie będzie jeszcze zrobienie takiej cięciwy u góry. No i oczywiście moskitiera. Myślę, że zamki zrobię z 2 stron. I wtedy będzie to finalny produkt. Że miejsce na ognisko już zrobiłem. Odgarnąłem liście i przetestuję sobie takie coś z popularnego szwedzkiego sklepu, które jest takim cedzakiem jakby. A kiedyś na jakimś tam
kanale szwedzkim bushcraftowym widziałem właśnie taką podstawkę i się zastanawiałem, co to jest. Jak to zobaczyłem w tym sklepie, szare komórki zadziałały no i sobie sprawiłem również takie coś. Taka podstawka, żeby, nie wiem, ziemi, jak palimy na podłożu organicznym, one wiadomo, może tam się długo tlić. Także możemy użyć takiej podstawki, żeby nasze ognisko nie miało kontaktu z ziemią. Tutaj nie ma takiej potrzeby, bo jest ziemia, ale ostatni tydzień mocno padało, ale jest dosyć sucho. Te kilka dni upałów zrobiły swoje. Ognisko już mamy. Dzisiaj na kolację będzie, można powiedzieć, klasyka. Bo będzie boczek z fasolą z puszki. Także bez szału. Ale ja na biwakach preferuję proste dania. Przepis na fasolę z boczkiem to fasola i boczek. Okazało się, że nie wziąłem deski, więc za deskę nam posłuży kubek. Się okazało, że jak wlewałem fasolę, to nie kliknąłem nagrywania. Ognisko dogasło. Niech mi ktoś powie, że czerwone światło nie działa, to przełączę na białe. No mniej tych komarów ciągnie do czerwonego. Także leżę już w hamaczku z moją prowizoryczną moskitierą, co zobaczycie jutro rano. Także najedzony, kładę się spać. No i wedle prognoz bardzo ciepła noc, bo praktycznie nie wiem ile stopni, ale leżę tu sobie na krótkim i nawet nie widzę potrzeby wyciągania śpiwora. Tak więc do jutra. Dzień dobry. No i faktycznie bardzo ciepła noc. Praktycznie nawet się nie zapinałem. Śpiwór użyłem jako kołdrę. Nawet nie miałem nic pod plecami. Tylko nakryłem się z góry. No i oczywiście śniło mi się, że padało, ale nie padało. Dobrze, że przyimprowizowałem z tą moskitierą. Komary by mnie zeżarły żywcem. Faktu kilka się przedostało, no ale bez tego to bym był chyba zjedzony. Tak więc mój patent na moskitierę. Taka siateczka. No i poprzypinałem to klipsami, które używam właśnie do maszyny do szycia, do spinania materiału. No one tam różne mają zastosowanie, te klipsy. Ja je właśnie używam do spinania materiału. No i u góry przeciągnąłem taką cięciwę, na której ta siatka miała oparcie.
Suchary specjalne SU1 piastowskie. Coś tam wziąłem z racji wojskowej, która mi zalegała, i zjemy to z pasztetem. Woda na kawę już się robi. Elegancko. Jakiś odpowiedni patyk. No i oczywiście kawa po kowbojsku. Jak ktoś nie wie, to leje się taką zimną wodę z góry i jakimś magicznym cudem zimna woda ściąga fusy jak magnes do dna i masz smaczną kawę bez fusów. No i jeszcze jakby łagodzi trochę smak, tak jakby likwiduje tą kwasowość. Pogoda się robi. Tak jestem ciekaw, czy te drzewa się same zasadziły, czy je zasadził człowiek. I ile ludzi już przede mną tu biwakowało. Takie poranne rozkminy przy kawie. No i tak sobie myślę, że takie nocowanie na wyspie jest w sumie dobre dla początkujących na zaczęcie przygody. Oczywiście problemem jest dostanie się na taką wyspę, ale jak już się dostaniesz, no to nie ma problemu zwierząt, jakichś zbłąkanych grzybiarzy. No chyba, że na takiej wyspie są jakieś zaginione formy życia w postaci dinozaurów, no to wtedy słabo. Dzwony biją na mszę. Nie wiem, chyba na 7. Idę zeksplorować wyspę. Obejdę sobie. Mierzę sobie tą wyspę na Google. No to tak 400 na 200. O, jaki fajny dom. On ma na pewno ze 150 lat. Kolejny. W ogóle jako ciekawostka, to bardzo dawno temu na tej wyspie było grodzisko. No i to grodzisko bardzo dobrze widać. Wiecie, jest taki portal, geoportal i można zobaczyć sobie skan laserowy Ziemi, tak zwany lidar, i widać idealny okrąg. Tylko właśnie to jest w drugim końcu tej wyspy, właśnie na który idę. A pokażę wam w przebitce. No i na tą wyspę prowadził drewniany most, po którym już śladu praktycznie nie ma. No, ale takie właśnie tu sobie było grodzisko, które było niezdobyte właśnie ze względu na swoje usytuowanie, bo praktycznie jest to wyspa, która jest taką góreczką. O, właśnie tu można to dobrze zobaczyć. I tam już jest taki spad. A tu chyba jest właśnie to grodzisko, mi się wydaje. Jakaś taka niecka tu jest. No, ewidentnie widzę tutaj takie
Takie koło, okrąg. No, jak zobaczyłem właśnie ten skan ten skan laserowy tej ziemi, to a tym bardziej w okolicy właśnie jest kilka jeszcze takich grodzisk, to za każdym razem byłem pod dużym wrażeniem, jak idealne są te kręgi właśnie wykonane, usypane. Teraz jestem w centrum tego koła. Czuję jakąś dziwną energię. Obóz zwinięty, ognisko zamaskowane. Teraz będę musiał się przedostać na drugi brzeg. Myślę, że najpierw zaniosę packrafta, potem przyjdę po plecak. Nie no, rozwala mnie takie coś. Desant na drugi brzeg. Misja wykonana. A ja dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca tego filmu i zapraszam na kolejne. Na razie.